Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Ta lekcja to jest druga lekcja z serii o czasie przeszłym. Będą 3 lekcje. W pierwszej lekcji nauczyliście się, jak budować regularne formy czasu przeszłego, jakie zawsze mamy końcówki w czasie przeszłym. Teraz w tej lekcji, w lekcji numer 2, nauczycie się, jakie są formy czasowników, które kończą się na eć. Nauczycie się, jak dobrze mówić po polsku na przykład I had, I understood albo I was thinking. W trzeciej lekcji nauczycie się, jakie są formy czasu przeszłego czasowników pójść i móc, to znaczy jak powiedzieć po polsku I went albo I could. Żeby dobrze mówić po polsku o tym, co było, nie wystarczy tylko obejrzeć tę serię. Musicie też ćwiczyć. Dlatego przygotowałam dla Was ćwiczenia, które są dostępne na mojej stronie. Link jest w opisie filmu. A teraz zaczynamy lekcję. Zaczynamy od powtórzenia. Czy pamiętacie, jakie są końcówki czasu przeszłego? To są te końcówki, które mamy zawsze, kiedy mówimy o tym, co było. Jeśli chcecie zbudować formy, bierzecie formę bez okolicznika, czyli tę formę, która zwykle kończy się na ci, jak na przykład być, usuwacie ci, macie bazę by i do tej bazy dodajemy końcówki. Dlatego forma ja to byłem dla mężczyzny albo byłam dla kobiety. Jeśli jeszcze nie pamiętacie tego dobrze, koniecznie obejrzyjcie pierwszy filmik. Link powinien być tutaj i też jest w opisie filmu. No dobrze, te końcówki są zawsze. Ale kiedy mamy czasowniki, które kończą się na eć, jak na przykład mieć, rozumieć, myśleć, słyszeć, siedzieć, woleć, umieć i wiele innych, to coś dziwnego czasami dzieje się przed końcówkami. Nie wszystkimi. Pokażę Wam wszystko krok po kroku na przykładach. Posłuchajcie przykładów z czasownikiem mieć, to have, w czasie przeszłym. Najpierw formy ja. Miałem wczoraj mało czasu. Tak mówi mężczyzna. Miałam wczoraj dużo czasu. Tak mówi kobieta. Zobaczcie, mamy regularne końcówki. Łam dla mężczyzny, łam dla kobiety. Ale bezokolicznik to jest mieć. Usuwamy ci i co? Dlaczego tam nie ma tylko jest a? Dlaczego jest miałem, miałam, a nie miełem, miałam? Po prostu musicie to zapamiętać. Posłuchajcie następnych przykładów. Przykłady z formą ty. Ty miałeś czarny samochód, a ty miałaś czerwony samochód. Ty, mężczyzna, miałeś. Ty, kobieta, miałaś. Znowu mamy zmianę które jest w bezokoliczniku mieć, na a. Mieć, ale ty miałeś i ty miałaś. Przykłady z formami on, ona, ono.
On miał kaszel. Ona miała katar. A ich dziecko miało gorączkę. Tak samo przed regularnymi końcówkami mamy tutaj a, nie e. Uczysz się polskiego sam i gramatyka polska jest dla Ciebie skomplikowana? W takim razie zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie moje nauczycielki wszystko Ci wytłumaczą. Uwaga, a teraz liczba mnoga. My mieliśmy 2 tygodnie wakacji. My miałyśmy tylko tydzień wakacji. Grupa osób z jednym mężczyzną mówi mieliśmy. Grupa kobiet mówi miałyśmy. Widzicie? Tutaj dzieje się coś dziwnego. Przed końcówką liśmy mamy e, tak jak regularnie powinno być, ale przed końcówką łyśmy mamy a, tak jak we wszystkich formach w liczbie pojedynczej. Posłuchajcie przykładów z formą wy. Mieliście psa, a wy miałyście kota. I znowu, bardzo podobnie, jeśli mówimy o grupie ludzi z minimum jednym mężczyzną, to mamy końcówkę liśmy i przed tą końcówką jest regularne e. Ale kiedy mówimy o grupie kobiet, to przed końcówką łyśmy jest a. I jeszcze formy oni, one. Oni mieli mało pracy. One miały dużo pracy. Ta sama sytuacja przed końcówką męskoosobową, czyli kiedy mówimy o grupie osób z minimum jednym mężczyzną, przed końcówką li mamy e. Oni mieli. A jeśli mówimy o grupie kobiet, albo też o wszystkich przedmiotach i zwierzętach, mówię o tym w pierwszej lekcji o czasie przeszłym, wtedy przed końcówką ły jest a. Zobaczcie tutaj wszystkie formy czasownika mieć w czasie przeszłym. Co widzicie? Jaka jest reguła? Reguła jest taka, że ten czasownik działa regularnie tylko kiedy mamy końcówki liśmy, liście, li, czyli kiedy są końcówki, które zaczynają się na literę L. Kiedy mamy końcówki, które zaczynają się na literę ły, czyli wszystkie inne, wtedy przed tymi końcówkami e, które jest w bezokoliczniku mieć, zmienia się na a. To znaczy, kiedy macie czasowniki, które kończą się na eć, jak na przykład mieć, mamy oczywiście regularne końcówki, takie jak zawsze, ale e zmienia się na a przed końcówkami, które zaczynają się na literę ły i to działa zawsze. Zobaczcie inny czasownik. Tutaj są formy czasownika myśleć. Czasownik myśleć kończy się na eć i działa identycznie. Dlatego e przed końcówkami, które zaczynają się na literę ły, zamieniamy na a. Dlatego mówimy myślałem, myślałam, myślałeś, myślałaś, myślał, myślała, myślało.
I w liczbie mnogiej myślałyśmy, myślałyście, myślały. Ale jeśli końcówki zaczynają się na literę L, wtedy mamy regularne formy. To znaczy mamy tam E, które jest w bezokoliczniku myśleć. Dlatego mamy formy myśleliśmy, myśleliście, oni myśleli. Uwaga, bardzo podobnie działa czasownik jeść. Jest on nieregularny, ale zobaczcie, to są formy. Ja jadłem, jadłam. Ty jadłeś, jadłaś. On jadł, ona jadła, ono jadło. Tutaj przed końcówkami mamy literkę A. No tutaj jeszcze dodatkowo jest D. Jest to mega nieregularne, ale chodzi o zmianę, bo w liczbie mnogiej mamy formy. Jedliśmy, jadłyśmy. Jedliście, jadłyście. Jedli, jadły. To znaczy w formach, gdzie końcówka zaczyna się na L, mamy E. Jedliśmy, jedliście, jedli. W formach, gdzie końcówka zaczyna się na literę E, mamy A. Czyli czasownik jeść jest bardzo nieregularny, jak widzicie, ale zmiana A, E działa tak samo jak w czasownikach, które kończą się na eć. Teraz już wiecie, jak działają czasowniki, które kończą się na eć i jak działa czasownik jeść. Jeśli podobała Wam się ta lekcja i jeśli chcecie ćwiczyć te formy, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału i możecie to zrobić kupując ćwiczenia do tej lekcji. Link jest w opisie filmu. Możecie też kupić jeden z moich kursów wideo, który pomoże Wam lepiej mówić po polsku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!